Witam, z tej strony Malinowy Nos. Witam w październikowy poranek. Tak wygląda pigwa w całej okazałości. Świeże owoce, zaraz będziemy zrywać, są żółciutkie, dojrzałe. Także idealnie już się nadają do przerobu. I będziemy z nich robić wino. Także zacznijmy od zerwania owoców. Co będziemy potrzebować do zrobienia wina pigwowego? Tu mamy kosz świeżo zerwanej, dojrzałej pigwy, około 15 kg pigwy. Do pigwy będziemy potrzebować balon 25-litrowy z korkiem i rurką fermentacyjną. Do tego będziemy potrzebować oczywiście drożdże. Tutaj są przygotowane drożdże Zamojskiego Tokaj 22 z pożywką. Jeżeli klikniecie w ten link, to zobaczycie, jak zostały przygotowane, bo 3 dni wcześniej zostały te drożdże nastawione i matka drożdżowa jest już gotowa do tego wina tutaj, na te 25 litrów. Także drożdże Tokaj 22 są tutaj przygotowane i do tego jeszcze będziemy potrzebować 5 kg cukru i wiaderko fermentacyjne z rurką, w którym będziemy miazgę owocową fermentować przez pierwsze 2 tygodnie. Także to wystarczy, żeby zrobić wino. Od czego zaczniemy? Musimy zająć się na początku owocami. Jako że nie będziemy obierać skórek z owoców, musimy te owoce teraz dobrze umyć. Dobra, owoce mamy umyte i teraz jak będziemy dalej przygotowywać pigwę? Z takiej pigwy skórek nie obieramy, skórki zostają, środki musimy wykroić, całe gniazda nasienne i wszystko to, co w środku, jest nam niepotrzebne, także wykrajamy cały środek, pestki z tym albedo białym wokół pestek, ewentualnie te końcówki ciemne i tyle. To, co jest gdzieś tam zepsute, też możemy usunąć. Cały środek jest nam niepotrzebny, więc to wszystko wykrajamy. O. Ok, no i mamy przygotowany już owoc do dalszego przerobu. Także całą tą pigwę musimy tak przygotować. I co będziemy dalej z tym robić? Tak przygotowaną pigwę musimy rozdrobnić w dowolny, dostępny sposób. Czy to pokroić cienkie paseczki, czy ewentualnie użyć jakiejś maszynki do tego. Ja będę używał maszynki elektrycznej z końcówką do surówek, będę szatkował tą pigwę. Im drobniej ją pokroimy, tym łatwiej puści później sok i bardziej wydajne, smaczniejsze będzie wino, bo będzie w tym winie więcej soku, więc czyścimy i rozdrabniamy w dowolny, dostępny sposób. Ok, tak przygotowane owoce z łatwością puszczą sok i wino wyjdzie super. Co dalej z tymi owocami? Przygotowaną pigwę będziemy wrzucać do umytego i odkażonego wiaderka fermentacyjnego. Bo w tym wiaderku będziemy fermentować przez pierwsze 2 tygodnie miazgę taką owocową. Także rozdrabniamy, przygotowujemy całą pigwę, wrzucamy wszystko do wiaderka fermentacyjnego.
Udało się skończyć. To jest wiaderko fermentacyjne z całymi owocami. Widać po linii, że jest ponad połowa wiaderka. Zobaczcie, wszystkie owoce są już przerobione. Super, czekają na dalszą część. To teraz do tych owoców przydałoby się zrobić syrop cukrowy. Cukier rozrobić z wodą. Ile tego cukru? Do całego wina będziemy dawać około 5 kg. Ale na pierwszą partię przygotujemy tylko 3 kg cukru. 2 kg cukru dodamy później, po 2 tygodniach, jak będziemy zlewać wino do balonu. Więc co robimy teraz? Musimy zagotować wodę i rozpuścić 3 kg... W ilu litrach wody? No, w 10 litrach wody będziemy rozpuszczać 3 kg cukru. Robimy z 10 litrów wody i 3 kg cukru syrop cukrowy, który będziemy dodawać do owoców. I do tego dodamy drożdże i pożywkę i będzie wszystko do początkowej fazy fermentacji. Także idę zrobić syrop cukrowy i zaraz będziemy go dodawać do nastawu. Syrop cukrowy, jak widzicie, jest już przygotowany w garku. Jest już letni, więc będziemy go mogli dodawać do owoców. Nigdy nie dolewamy ciepłego, bo zaraz będziemy dodawać drożdże i za wysoka temperatura moszczu owocowego nie może być. To teraz dodajemy ten syrop do owoców i później dalej drożdże i pożywkę. To wlewamy syrop cukrowy do owoców. Ok, syrop cukrowy mamy wlany. I co? I została nam jeszcze pożywka i drożdże. Te uprzednio przygotowane drożdże, które mamy. Tu jest link do filmiku, w którym zostały przygotowane. Dodajemy te drożdże do nastawu. Ok. I tą resztkę pożywki, która nam została, też dodajemy. Ok, także mamy drożdże, mamy pożywkę. Teraz to trzeba dobrze wymieszać i przykryć szczelnie. Trzeba to wszystko dobrze wymieszać. I teraz będziemy fermentować te owoce, miazgę owocową przez około 2 tygodnie w tym wiaderku fermentacyjnym. A po 2 tygodniach będziemy odfiltrowywać owoce i sam nastaw już bez owoców będziemy wlewać do balona 25-litrowego. Także przez około 2 tygodnie będą w wiaderku, a później będziemy wlewać do balona nastaw, dodając resztkę cukru, czyli te 2 kg cukru. Ok. Zamykamy szczelnie pokrywą z rurką fermentacyjną. I tak przygotowany nastaw odstawiamy na około 2 tygodnie, mieszając raz dziennie, żeby owoce się z nastawem mieszały, i po 2 tygodniach przelewamy wszystko bez owoców już do balonu 25-litrowego. Do zobaczenia w części drugiej.